Cześć, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, powiedzieć o kolejnym kłamstwie, propagandzie PiS-u. Chciałbym parę rzeczy wyprostować. Chodzi tutaj o wojsko, obronność, no i oczywiście Rosję. Towarzysza Macierewicza znacie, jeden z bardziej oddanych sługusów Rosji. Tutaj chciałbym Wam przedstawić kilka faktów, które wyszły na światło dzienne. Powiem Wam, że wokół Macierewicza generalnie rzecz biorąc, pętla, że tak się wyrażę, się zaciska. I teraz tak, pupil Ziobry, ten zdrajca Tomasz Schmidt, jak wiecie, uciekł na Białoruś. Ale nie wiem, czy wszyscy wiecie, że ten pupilek pisowców, mówię tu o Schmidzie, był też członkiem komisji likwidacyjnej WSI Macierewicza. Nie tylko w KRS niszczył praworządność, nie tylko jako hejter z Ziobrą niszczył sędziów, miał też dostęp jako sędzia do supertajnych materiałów ABW. To już jest drugi rosyjski szpieg, który pracował z Macierewiczem przy likwidacji WSI. Raport o likwidacji WSI Macierewicz przetłumaczył na język rosyjski. Czemu? Tak naprawdę oficjalnie do dziś tego nie wiadomo. Być może, żeby Rosjanom łatwiej się go czytało. Jako ciekawostkę też powiem, bo być może też nie wszyscy wiecie, agent KGB z Białorusi, Jurij Waskirisiński, znalazł się na Forum Ekonomicznym w Karpaczu w roku 2021, Forum Ekonomicznym pisowców. Został zaproszony osobiście przez jednego ministrów z PiS. Przypomnę, że prokuratura odmówiła wtedy wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy umożliwili wjazd do Polski i wzięcie udziału w 10. Forum Ekonomicznym w Karpaczu pracownikowi KGB. Decyzję osobiście nadzorował sam Ziobro. Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Najpierw wygrali wybory używając nielegalnie zgromadzonych materiałów przez importera ruskiego węgla, a potem zwiększyli jego import. Sprawy wskazujące na narastające wpływy służb białoruskich i rosyjskich były zamiatane pod dywan. Zablokowali inwestycje mające dozbroić polską armię. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków PiS zawrotną karierę zrobił Tomasz Schmidt. Do niedawna sędzia, a naprawdę szpieg, który uciekł na Białoruś. Wyjaśnimy wpływy rosyjskie i białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. Skrót partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany. Płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Pamiętacie, jak koalicja przejmowała telewizję, jak pisowcy krzyczeli, że to siłowe przejęcie? Otóż tutaj dla porównania dam, gdzie było prawdziwe siłowe przejęcie. Te siłowe wejście to było do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO przez Macierewicza za pomocą pomocnika aptekarza Misiewicza. Gdy funkcjonariusze żandarmerii wojskowej w nocy wyposażeni w wytrychy, łomy użyli dorabianych kluczy, rozbili jedną ze ścian, by dostać się do środka. Pruli kasy, wynieśli tajne dokumenty, nie wiadomo gdzie. To było siłowe wejście. I w jakim celu? Dla kogo te dokumenty zostały przekazane? Mam nadzieję, że to niedługo się wyjaśni i odpowiedzialni za to odpowiedzą. Pisowcy mówią, że
tak bardzo odbudowują polską armię, dozbrajają polską armię. I temu się postanowiłem przyjrzeć i sprawdzić kilka faktów. Otóż, moi drodzy, już wam kiedyś to zapowiadałem, pisowcy nawet nie utrzymali swoich lepkich, brudnych łapsk od pieniędzy wojskowych. Okradli nawet polską armię. I to nie małe pieniądze, bo ten rzekomy kontrakt był na bagatela 1 miliard złotych. CBA i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego badają kontrakt zawarty w 2018 roku na dostawę dla polskiej armii bezzałogowych systemów powietrznych Orlik. Chodzi o drony. Kontrakt podpisany w 2018 roku. Polskie wojsko drony miało dostać do 2021 roku. Ale do dziś ich nie ma. 1 miliarda złotych też nie ma. Już w 2019 roku CBA wykryło nieprawidłowość. Wyprowadzenie pieniędzy za granicę z polskiej grupy zbrojeniowej w Bydgoszczy. CBA nie zrobiło kompletnie nic. Schowali to do szuflady. Wojskowych dronów nie ma już 6 lat. Pieniądze były transferowane za granicę. Teraz dopiero ta sprawa na nowo ruszyła, bo oczywiście pisowskie służby to wszystko zamiotły pod dywan, ale to już nie powinno nikogo akurat dziwić. Powiedziałem kiedyś, wróg będzie obawiał się nas napaść wtedy, kiedy nigdy nie będzie pewny, czy nagle gospodyni domowa nie wyciągnie z szuflady karabinu i nie zastrzeli wchodzących na jej podwórko napastników. Wtedy będzie się wróg bał naprawdę. Jesteście zdecydowani sprawiać, żeby koła gospodyń wiejskich stanowiły jedną z istotnych źródeł siły narodu polskiego. Koła gospodyń wiejskich obok Armii Polskiej dają nam siłę, poczucie bezpieczeństwa i poczucie wielkiej przyszłości narodu polskiego. W rozwiązywaniu trudnych polskich spraw trzeba nie tylko polegać na własnym umyśle, ale trzeba się też odwoływać do Pana Boga. Proszę zauważyć, od 2 grudnia, od czasu, gdyśmy sprowadzili relikwie świętego Andrzeja Boboli do kaplicy sejmowej, zaczęło się uspokajać na granicy. Była już tak napięta sytuacja, dlatego ja, starając się o te relikwie, bo to ja jestem winowajcą tych relikwii, właśnie chciałam, żeby to zrobić szybko, bo widziałam, co się dzieje na granicy, że jest takie napięcie. Być argument w dyskusji dotyczącej ustawy? Ale ja mówię ogólnie. No ale jak słyszeliście, możecie spać spokojnie, koła gospodyń wiejskich, gospodyni domowa i tak dalej nas obronią, bo wróg się nawet nie będzie spodziewał, kiedy gospodyni domowa wyciągnie z szuflady pistolet i zaszczeli napastnika. Powiedział to sam rezydent, już nie mówiąc o relikwiach świętego Boboli i tak dalej, także śpijmy spokojnie. A tak na poważnie, moi drodzy. Bilans rządzenia w cudzysłowiu pisowców w takim, rzecz jasna, bardzo wielkim skrócie. Grupa zbrojeniowa była rozkradana przez ludzi Macierewicza, Misiewicza, Błaszczaka, Kaczyńskiego na potęgę. I tak na przykład już w 2016 roku, czyli po roku rządów PiS-u, Polska Grupa Zbrojeniowa w 2016 roku strata bagatela 104 miliony złotych. W 2017 roku już 212 milionów złotych. W 2018 roku troszeczkę zaoszczędzili 112 milionów złotych. No i w 2019 roku znowu wystrzelili 112 milionów, a w 2019 roku 266 milionów złotych strat Polska Grupa Zbrojeniowa. Tak właśnie PiS dba o polską armię.
Aresztowania pracowników MON, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, między innymi Misiewicza, to jest była na szczęście zorganizowana grupa przestępcza, która niszczyła polską armię, a miała na ustach, mają nadal na ustach, jak to oni będą na Polskę bronić, jak to sprzęt wielki kupowali, żeby bronić nas przed złymi ruskimi. Ale czy rzeczywiście? Jak wiecie, pisowcy lubili szastać pieniędzmi na prawo i lewo. Myśliwce F-35 zapłacili najdrożej, ale to jest mało tego. I tutaj nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Błaszczak, jak wiecie, kupił w Korei za 2 miliardy 48 samolotów FA-50. I no super, kupił samoloty, dozbroi polskie lotnictwo, ale czy na pewno? Tylko te samoloty nie mogą latać, bo nie mają polskich certyfikatów. Kupił bez niezbędnego uzbrojenia, kupił bez niezbędnych symulatorów dla pilotów, kupił bez części zamiennych. Nie zawarł niezbędnych umów serwisowych pomiędzy Koreą a Polską Grupą Zbrojeniową. Samoloty póki co stoją nieprzydatne i generują koszta. Błaszczak nie miał czasu, bo jak wiecie, organizował jakieś defilady, pikniki wojskowe, gdzie jako ścianka było wojsko. Można powiedzieć, że Koreańczycy to nie głupcy jak Błaszczak. Doliczą nam po prostu do rachunków, a my Polacy wszyscy za to zapłacimy. Z takim kretyńskim nieróbstwem i szkodnictwem Błaszczak musi dzisiaj, no nie wiem, chodzi tu o jego samopoczucie, ale on pewnie się czuje świetnie, tylko ja mam wrażenie, że on działał na szkodę Polski, na szkodę polskiej armii, bo te 2 miliardy można było wydać na coś, co będzie faktycznie polskiego nieba broniło, a nie generowało koszty. Te niezbędne umowy, które powinien zrobić Błaszczak, są dopiero dzisiaj zawierane, a te samoloty, uwaga, będą latać po polskim niebie dopiero w 2025 roku. Zjednoczona Prawica? To jest cyrylica i targowica. Białoruski agent Tomasz Szmyt wystąpił o azyl u dyktatora Łukaszenki. Pracowałeś w ministerstwie w otoczeniu 3 wiceministrów. Jakiego? Kalety, Piebiaka. Ci pierwsi kandydują do Parlamentu Europejskiego z list PiS. Szokujące? Dla PiS rosyjskie wpływy to standard. Orban, Salvini, Le Pen, pionki Putina, przyjaciele Morawieckiego. 9 czerwca wybory europejskie. Zatrzymaj marsz Putina. Ale wróćmy, moi drodzy, do działań PiS-u ku chwale ich ojczyzny Rosji. Polskę tak naprawdę zrobili bezbronną, mimo tego, co tak zapowiadali. Schmidt i agenci Rosji mogli działać za rządów PiS-u po prostu bezkarnie. Kaczyński, Kamiński, Wąsik w 2017 roku zlikwidowali 10 agentur ABW w Polsce, w Bydgoszczy, w Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze. Zmniejszyli zatrudnienie w ABW z 6 do 3 tysięcy funkcjonariuszy. No, słabsze służby mniej wykryją, prawda? No logiczne. Bo tak naprawdę, no według mnie, Polska miała być po prostu bezbronna. Dla nich, jak doskonale wiecie, Unia to jest wróg. O Rosji jako o wrogu, jako takim nie mówią. Nawet Pegasus używany był do szpiegowania opozycji, a nie ruskich szpiegów.
Także Schmidt i agenci Rosji mogli działać bezkarnie, nawet byli promowani przez PiS. Jakby się temu wszystkiemu przyjrzeć tak dokładniej, to zaczyna to wyglądać tak, że za pomocą PiS-u putinowska Rosja przejmowała wpływy na instytucje państwowe, media w Polsce. No nieprzypadkowo zlikwidowano delegatury ABW. Pozwolano działać Macierewiczowi. Chodziło o to, żeby państwo było po prostu ślepe i głuche. I nie jest też przypadkiem, nie jest to przypadek, że Schmidt nie był jedynym agentem, z którym pisowcy mieli do czynienia. Środowisko ludzi z PiS-u i ziobrzystów mówili i mówią w języku antyunijnym, antyzachodnim. Wszystko co zachodnie złe, co unijne złe, ale Rosja okej. Szydło w którymś z wywiadów stwierdziła, że Schmidt był szpiegiem od dawna. Pisowskie niszczenie kontrwywiadów w 2016 roku, gdzie, jak mówiłem, zlikwidowali stołeczną nawet delegaturę ABW w 2017 roku, 10 z 15 delegatur terenowych ABW zlikwidowano. Jak powiedziałem, Pegasus był do szpiegowania, podsłuchiwania opozycji, niszczenia opozycji sprzeciwiającej się modelowaniu, może tak, przez PiS Polski na wzór putinowskiej Rosji czy orbanowskich Węgier. To jeden czort. 10 lat temu, po tym głośnym wybuchu tej tak zwanej afery Usowy, Tusk sugerował, że realizowany jest scenariusz pisany cyrylicą. Pamiętacie to? Coraz więcej wskazuje na to, że realizowany był przez kolejnych 10 lat, ostatnich lat. A Polską rządziło stronnictwo, można powiedzieć, zdrady narodowej, wspierane oczywiście przez Rydzyka, Ordosiurków, tej konfederacji ziobrzystów, i oczywiście Kreml. Pan Antoni Macierewicz, jego współpracownicy nie tylko budowali to polityczne piekło poprzez pozorowanie śledztwa smoleńskiego, ale także zablokowali inwestycje, które miały przyspieszyć dozbrojenie polskiej armii. I to wszystko działo się wtedy, kiedy już ta pierwsza wojna rosyjsko-ukraińska wybuchła. Nie musi pan stroić dziwnych min, panie Macierewicz, bo już cała literatura powstała na temat decyzji pana Berczyńskiego, który się nawet chwalił publicznie o tym, jak skutecznie zablokował zakupy, inwestycje w polską armię i to w najnowocześniejszy sprzęt, który mógł służyć polskiej armii, polskiemu wojsku, wtedy kiedy kryzys na granicy rosyjsko-ukraińskiej coraz bardziej nabrzmiewał, a wojna de facto, pierwsza faza się zaczęła. Kolejna ciekawostka, moi drodzy. Robert Luśnia, szef fundacji, która wydała pismo towarzysza Antoniego Macierewicza, pismo pod tytułem Głos, i którego Macierewicz zrobił posłem, został, mówię tutaj o Robercie Luśni, został uznany prawomocnym wyrokiem za kłamcę lustracyjnego. Był zwerbowany przez oficera SB, który współpracował z wywiadem rosyjskim. Przypadek? Odpowiedzcie sobie na to sami, ale lećmy dalej. Ten jegomość, który tutaj go widzicie, jest to były ochroniarz z 8-letnim wyrokiem za oszustwa. On, uważajcie teraz, bo wam to w pięty pójdzie. Ten człowiek robił u Rachonia i Cęckiewicza za, uwaga, wojskowego eksperta. Tak, dobrze słyszycie. Ochroniarz z Carrefoura z 8-letnim wyrokiem za oszustwa
u Rachonia i Cęckiewicza robił za wojskowego eksperta. W serialu Reset, o którym tak głośno było, pan, który podawał się za eksperta służącego w Iraku, okazał się nie być nawet wojskowym. No można, a raczej chciałoby się krzyknąć, no murem za polskim Carrefourem. Takich właśnie ekspertów ma PiS. A i jeszcze jedna sprawa, która wyszła na jaw. No, tutaj MON to oczywiście ujawnił. Błaszczak kłamał w sprawie rakiety z Bydgoszczy. Wiecie, ta, która przeleciała pół Polski i leżała w lesie. Dopiero ją tam ktoś sobie znalazł. Błaszczak standardowo obarczył całą winą polskich generałów. Jak wyszło na jaw, procedury zadziałały. Duda, Błaszczak byli natychmiast poinformowani po wlocie tej rakiety na terytorium Polski. Duda wiedział, że Błaszczak kłamie. Tak samo Duda, jak i Błaszczak nie przyznawali się. No, Błaszczak był na tyle bezczelny, że zaczął obwiniać za to wszystko polskich generałów. Może nie tyle bezczelny, co po prostu tchórz i zwykły cham, ale no, rosyjska szkoła, jak wiecie, nie na darmo siedział w Rosji parę lat. To Błaszczak tak naprawdę kazał ukryć tę rakietę przed Polakami. Potem ten tchórz i kłamca opluwał polskich generałów. TVN24. Mam pytanie do pana posła Błaszczaka. Pan był ministrem obrony narodowej do grudnia zeszłego roku. Czy pan ma wiedzę, jak do tego doszło, że zegarek, który miał trafić do ministra obrony Korei Południowej, trafił ostatecznie do byłej szefowej Centrum Operacyjnego? Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. To, że sam Kaczyński jest umoczony w działanie na rzecz Rosji, według mnie, to już niejednokrotnie o tym wspominałem. Tutaj mogę zadać chyba tylko pytanie, może ktoś z nas was odpowiedź. Dlaczego Kaczyński nigdy nie odniesie się do osoby Putina, który według niego rzekomo jest odpowiedzialny za zamach smoleński i śmierć jego brata? Już nie wspomnę o wojnie z Ukrainą, ale na Unię Niemców potrafi pluć codziennie godzinami. No, tutaj chyba, nie wiem, nie trzeba jakiegoś wielkiego filozofa, żeby się domyśleć. To, że Kaczyńskiemu się marzy taka dyktatura putinowska, zresztą od zawsze był powiązany z ruskimi, dzięki ruskim jest gdzie jest i będzie się trzymał ruskich do końca swoich dni. I ja jestem tego pewien, on na pewno się już nie zmieni, bo jak przysiągnie się ruską onucą, no to już się zostaje nią do końca życia. Kaczyński do niego przychodził, rozmawiali przy butelce o wielkiej polityce, wymieniali się informacjami i zaraz potem Kaczyński zaczął dostawać pieniądze od komunistów, byłych komunistów i to nie byle jakich komunistów, bo to byli ludzie związani ze służbami specjalnymi, to było 2 pułkowników wywiadu wojskowego PRL, jeden się nazywał Zenon Klamecki, drugi się nazywał Jerzy Klemba. Oni kontrolowali Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli taką studnię pieniędzy niemalże bez dna. A drugim z tych komunistów był szef Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie Janusz Kwant, pisany przez Q, który, tak się składa, jako członek Rady Nadzorczej spółki Agencja Gospodarcza opiekował się pieniędzmi pochodzącymi z funduszy KGB, które przysłano do Polski w ramach tak zwanej moskiewskiej pożyczki, żeby wspierać postkomunistów. No ale jednak pan Kwant wpadł na pomysł, albo ktoś mu podszepnął,
że trzeba wspierać też Jarosława Kaczyńskiego i ten napływ pieniędzy pomógł Kaczyńskiemu przejąć cenne nieruchomości w środku Warszawy, tam gdzie dzisiaj ma siedzibę przy Nowogrodzkiej, przy Alejach Jerozolimskich, tam gdzie mieści się siedziba partii PiS. A kiedyś mieściła się redakcja Ekspresu Wieczornego, który partia PiS położyła na 4 łopatki w Trymiga. Tak, to bo była jedna z lepiej bardziej dochodowych gazet. Tak, przejęli dochodową gazetę razem z siedzibą. Okazało się, że wtedy jeszcze nie umieją robić skutecznie propagandy i gazeta upadła, no ale siedziba została. I tę siedzibę przeobrażono w maszynkę do zarabiania pieniędzy, bo wynajmowano spółkom pomieszczenia, między innymi towarzysz Kwant wynajął całe piętro dla warszawskiego oddziału swojego banku i zapłacił czynsz za kilkanaście lat z góry, więc Kaczyński dostał masę pieniędzy. A pamiętajmy, to był początek lat 90. Tworzące się wtedy partie biedowały, gnieździły się po piwnicach. Albo jeździły na Krym, żeby dostać $10 milionów od Janajewa, autora puczu w 91 roku przeciwko Gorbaczowowi. Tak, a tak się składa, że Janajew był dobrym znajomym pana Wasina, z którym Kaczyński wtedy biesiadował. Oczywiście Kaczyński, przychodząc do mieszkania Wasina, Kaczyński sam pisze w swojej książce Porozumienie przeciw monowładzy, gdzie przyznał się półgębkiem do tych spotkań z Wasinem. On tam pisze, że Wasin był człowiekiem, którego nawet ambasador sowiecki się bał. Więc Kaczyński musiał wiedzieć, że Wasin jest z KGB i musiał wiedzieć, że kiedy przychodzi do Wasina, to jest fotografowany, filmowany, nagrywany i Rosjanie zdobywają kompromitujący materiał. Zdjęcia Kaczyńskiego przywódcę z rosyjskim szpiegiem, to by go zniszczyło, gdyby je opublikowano wtedy. Ale musiał uznać, że gra jest warta świeczki, że warto zaoferować te materiały kompromitujące Rosjanom. To znaczy pozwolić się sfilmować, nagrać, wytworzyć te materiały kompromitujące, bo to taki posag, który Kaczyński wniósł w ten związek. Rosjanie mogli być pewni, że Kaczyński będzie lojalny, niezależnie od tego, co będzie mówił publicznie. I dzięki tym materiałom i dzięki temu prawdopodobnie Kaczyński później cieszył się wsparciem licznych osób związanych z Rosją przez całą swoją karierę. Tego wszystkiego Donald Tusk z mównicy sejmowej nie powiedział. A czy on to wie, twoim zdaniem? To wszystko, co teraz powiedziałeś, całą tę otoczkę, w jakim był Wasin, z kim się przyjaźnił. To wszystko wie minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, ponieważ czytał moje książki i publikacje, to wiem, ponieważ się z panem ministrem Siemoniakiem kontaktowaliśmy, kiedy jeszcze nie był ministrem, kiedy był posłem i działał w zespole do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Powiem wam tak, tych przykładów można tutaj mnożyć i mnożyć, ale zadziwiające jest, że niemal 40% Polaków, znaczy 40% głosujących na PiS, może tak będzie poprawnie, jak ćmy lecą do tej pisowskiej świecy. Świadomie lub nieświadomie chcą samobójstwa Polski niepodległej. Oczywiście tu atakują, że to Unia zabiera nam niepodległość, ale czy na pewno? Chcą głosować na PiS, Konfederację, takich otwartych wrogów Unii, zwolenników Polextu, pchających nas w łapy ruskiego miru, nazwijmy to po imieniu. Chcą powrotu Europy, w której 300 lat nie było pola nawet dla naszego istnienia. Ale czego tak naprawdę oni nie zrobią dla władzy, dla pieniędzy? Dla mnie osobiście pisowcy, ziobrzyści, konfederaci to jest taka współczesna targowica, którzy dla władzy, dla pieniędzy, dla przywilejów są gotowi poświęcić cały naród polski. Oczywiście z gębami pełnych pustych frazesów o patriotyzmie. Dla nich patriotyzm, polskość to tylko puste słowa, puste gesty dla ogłupienia naiwnych gawiedzi. Moi drodzy, teraz chciałbym wam puścić nagranie starsze
z przemówienia w Sejmie, które też rzuca wiele światła na partię tego jegomościa. Znowu się komuś narażę, znowu ktoś opluje monitor. Specjalnie dałem takie powiększenie, wiem, wredny jestem, ale przejdźmy do konkretów. Chciałbym wam wrzucić przemówienie, które rzuca światło dzienne właśnie na to wszystko, co mówiłem, że PiS to jest taka piąta kolumna Putina, która gra do bramki Putina. Posłuchajcie zresztą, bo to, co ten poseł powie, no moje całe tutaj, że tak powiem, w cudzysłowie wystąpienie tego nie odda, co na tym filmie usłyszycie. Posłuchajcie. Dziś rano żandarmeria wojskowa zatrzymała generała Piotra Pytla, człowieka, który powiedział prawdę o Macierewiczu, człowieka odznaczonego brązowym krzyżem zasługi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To dzieje się bezpośrednio po tym, jak generał Pytel publicznie zabrał głos w sprawie innej sprawy, która obciąża ministra Macierewicza. W sprawie degradacji bohaterki wojennej, major Magdaleny, która za to, że tropiła rosyjskich szpiegów, została wyrzucona ze służby. To właśnie pani major badała, czy tłumaczka z otoczenia Antoniego Macierewicza współpracowała z rosyjskim wywiadem. Pomagała uwolnić polskich oficerów na Białorusi. Tropiła szpiegów w Polsce. Ona tropiła rosyjskich szpiegów w Polsce, a minister Macierewicz tropił ją. Taka jest prawda. Minister Beck z tego miejsca, z tej mównicy powiedział: jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest rzeczą bezcenną. Tą rzeczą jest honor. Pan przez osobistą zemstę, przez zastraszenie polskich oficerów i bohaterów, przez niszczenie polskiej armii honoru się pozbawił. Taka jest prawda o ministrze Macierewiczu. Panie ministrze, na śmietnik historii, tam pan musi trafić. Nie wiem, no to już też chyba dużo mówi dla osób, które potrafią używać mózgu. Ale kończąc już, moi drodzy, niby wiedzieliśmy, że PiS nas okrada, wiedzieliśmy, że to banda nieudaczników i karierowiczów. I to, że praktycznie z każdym dniem, z każdym tygodniem wypada z szafy jakiś nowy pisowski trup, może tak to powiem. I to powinno każdego Polaka przerażać, bo raz, że okradali nas, Polaków, na grube nie miliony, na grube miliardy, przepuszczone, rozkradzione przez te pisowskie złodziejskie łapy na fanaberie, zachcianki, sny o potędze, to jeszcze kuźwa. Jeszcze raz tutaj przeczytam, gdzieś usłyszę, że na przykład, nie wiem, że Tusk ukradł wam OFE, czy o ośmiorniczkach za 80 zł, to normalnie się, powiem wam, gotuje. No, jeszcze oczywiście dupiarz i zegarek Nowaka, no też afery tysiąclecia. Tymi wszystkimi pseudoaferami, które pisowcy próbują wypuścić, otumanić, chcą przykryć po prostu swoją służalczość wobec Putina, swoje działanie na szkodę narodu polskiego. Moi kochani, jeszcze w sucharze dnia będzie dłuższe wystąpienie, tam bodajże 15 minut, ale warto posłuchać, bo dowiecie się bardzo wiele właśnie, kto tak naprawdę likwidował polską armię, kto działał na szkodę polskiej armii. Tego oczywiście w pisowskich mediach się nie dowiecie. I tutaj trzeba postawić, jak mi się wydaje, takie otwarte pytanie, dlaczego Macierewicz wstrzymał program obrony przeciwrakietowej Wisła. Nie PO, Macierewicz to wstrzymał. Dlaczego wstrzymał program obrony przeciwlotniczej Narew? Mało tego.
Czemu wstrzymał zakup niezbędnych śmigłowców? Zlikwidował jednostkę kontrwywiadu NATO w Warszawie, o czym mówiłem na samym początku. Ta jednostka była odpowiedzialna za cyberataki z Rosji. Czemu to zlikwidował? Odpowiedzcie sobie sami. Ja powiem od siebie, że naprawdę mnie to przeraża, to jak pisowcy działali i jak działają na szkodę naszego kraju. A jeśli chodzi o właśnie kto dozbraja polską armię, kto ją rozbrajał, to posłuchajcie właśnie tutaj wypowiedzi Tomczyka. No, wiele wam wyjaśni. Ja wam już bardzo dziękuję. Jak zawsze liczę na wasze opinie, komentarze. I cóż, no do zobaczenia przy następnym materiale, jak zawsze. Trzymajcie się, cześć. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, niedawno premier Donald Tusk zadeklarował dołączenie przez Polskę do European Sky Shield Initiative, czyli projektu wspólnej europejskiej tarczy antyrakietowej, i stwierdził, że tego rodzaju działania pozwalają Polsce wrócić do pierwszej ligi państw europejskich. Tymczasem to Polska dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości grała i wciąż ma szansę grać w ekstraklasie. Jako wschodnia flanka NATO powinna być liderem różnych projektów i trzeba przypomnieć, że przecież realizowany jest w Polsce program obrony przeciwlotniczej. Ten program nazywa się Wisła, Narew, Pilica. To są odpowiednie systemy, które właśnie na ową obronę się składają. I pierwsze pytanie, które trzeba tutaj zadać: jak się ma ten system, do którego tak chętnie chce dołączyć premier Donald Tusk, do rozwiązań, które w Polsce zostały już przyjęte, są budowane, są rozwijane? Przypomnę: Wisła, Narew, Pilica. Po drugie, ile zarobi na tym programie European Sky Shield Initiative niemiecki przemysł zbrojeniowy? A ile straci polski przemysł zbrojeniowy? Ile stracą polskie projekty i inwestycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na polskim niebie? Czy minister obrony narodowej uważa, że te polskie przedsięwzięcia, o których mówiłem, są także przejawem megalomanii? W końcu, czy dysponujemy wiarygodnym harmonogramem operacyjności europejskiej tarczy antyrakietowej, szczególnie w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji? Czy nasze bezpieczeństwo jest i będzie wystarczająco chronione? Polska, jako kraj położony bardzo blisko konfliktu zbrojnego, powinna oczekiwać i wymagać jasnych odpowiedzi oraz przyspieszenia prac nad zapewnieniem ochrony polskiego nieba. Obywatele w tym zakresie zasługują na pełną transparentność. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Zapraszamy pana ministra Cezarego Tomczyka. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Posłowie, myślę, że w tej sprawie, czyli w sprawie tarczy antyrakietowej, wszystko musi być jasne i proste, i dlatego chciałbym, żebyśmy przede wszystkim opierali naszą dyskusję o fakty. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja chciałbym na samym początku przypomnieć słowa pana Adama Andruszkiewicza, wiceministra w rządzie PiS-u, który powiedział, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zablokował budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Przyniosłem zdjęcie, bo rozumiem, że dla państwa czasami potrzebny jest dowód. Nie każdy pewnie był. To jest tarcza antyrakietowa w Redzikowie. Tak wygląda ten obiekt. On został oddany do użytku kilka miesięcy temu, ale też pojawiają się ze strony państwa informacje, że to minister Sikorski coś zablokował w tej sprawie. Więc też chciałbym tutaj i służę pomocą, jeżeli chodzi o daty. Mianowicie 14 sierpnia 2008 roku, przypominam, że są to czasy rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę o budowie bazy.
Co więcej, udało się dodatkowo wynegocjować stacjonowanie na terenie Polski baterii Patriot. A żeby już dodać jeszcze taką ostatnią kropkę nad i, to przypomnę, że umowę w tej sprawie podpisał właśnie Radosław Sikorski razem z Kondolizą Rice dokładnie 20 sierpnia 2008 roku. Prosiłbym, żeby nie głosić tez nieprawdziwych, z gruntu kłamliwych, bo godzi to w interes narodowy Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o pytania, po pierwsze, żeby też rozwiać pewien mit, jeżeli chodzi o program antyrakietowy i przeciwlotniczy Wisła, to jest projekt, który został rozpoczęty przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wszyscy pamiętamy o ustawie, która w tej sprawie obowiązywała, która dotyczyła wydatkowania określonej sumy czy procentu polskiego PKB na obronę przeciwrakietową. Po drugie, Polska od lat jest zdecydowanym zwolennikiem wzmacniania zdolności zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej w Europie. Po trzecie, od 2012 roku podjęte zostały intensywne działania mające na celu właśnie pozyskanie zestawów Wisła, Narew i Pilica. Do tego dochodzi jeszcze program Pilica Plus, o którym pan poseł nie wspomniał. Doświadczenia z wojny w Ukrainie jasno wskazują, jak bardzo potrzebujemy tych zdolności. Z zadowoleniem przyjmujemy każdą inicjatywę mającą na celu wzmocnienie europejskich zdolności obrony przed napadem powietrznym. Widzimy, jak to jest ważne zarówno z punktu widzenia Ukrainy, ale też z punktu widzenia tego, co stało się niedawno w Izraelu. Widzimy, jak skuteczność budowania własnej tarczy antyrakietowej ma ogromne znaczenie i jak ważne znaczenie mają zdolności w tym zakresie. Nie wiem dlaczego, tego nie jestem w stanie zrozumieć. Państwo mają jakiś kompleks, który dotyczy budowania europejskiej tarczy antyrakietowej. Naprawdę, nie jestem w stanie tego pojąć, dlatego że po pierwsze jest to uzupełnienie naszych zdolności, przejdę zaraz do szczegółów, ale po drugie rozumiem, że państwo uważają, że Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Austria, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Turcja mylą się w tej sprawie. Że budowanie zdolności przez 21 państw, które wymieniłem, jest błędem i że należy zaniechać tego typu działania. Więc chciałbym państwu powiedzieć, że fundamentalnie się z państwem nie zgadzam. Co więcej, nasze programy, o których już wspomniałem, czyli program Wisła, Narew, Pilica, także Pilica Plus, są absolutnym priorytetem dla polskiego rządu. Nie tylko nie będą, jak to sugerowała ostatnio pani premier Szydło, zatrzymane, nie tylko będą kontynuowane, ale będą znacznie rozbudowane. Dlatego, że sytuacja, którą zastaliśmy, o której pan minister Błaszczak mówił, że oto mamy wielowarstwowy system obrony przeciwrakietowej, okazał się niestety nieprawdą. Wszyscy wiemy, co spotkało Polskę i polskich obywateli w Przewodowie. Wszyscy wiemy, jak wyglądał przelot rakiety CH-55 nad Polską, która przyziemiła w okolicach Bydgoszczy i naprawdę myślę, że formacja polityczna, jaką jest PiS, jest ostatnią, która powinna mówić o obronie przeciwrakietowej. Więc jednocześnie chłodząc emocje, bo też chciałbym, żeby państwo mieli tutaj satysfakcję z tego pytania. Wszystkie programy w tej sprawie będą nie tylko kontynuowane, ale będą w znacznej mierze rozwijane, bo dla rządu Donalda Tuska, dla premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i dla całego kierownictwa resortu obrony jest to absolutny priorytet, czyli obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza. Nasze dotychczasowe doświadczenia zgoszczenia na terytorium Polski sojuszniczych systemów obrony powietrznej, amerykańskich, niemieckich czy brytyjskich, jasno wskazuje, jak istotnym elementem są wspólne szkolenia, zgrywania działań żołnierzy i rozwiązań w zakresie dowodzenia i łączności. I teraz pyta pan poseł, jak możemy na tym skorzystać. Wspólne budowanie doktryn, wspólne szkolenia. Pytał pan, czy Polska może na tym stracić. Otóż nie, jest dokładnie odwrotnie. Polska może na tym zyskać. Pytał pan o niemiecki system zbrojeniowy czy przemysł zbrojeniowy. Też absolutnie kulą w płot niestety, dlatego że Niemcy, jeżeli chodzi o te systemy, które nas interesują, jeśli pan marszałek pozwoli, tylko dokończę, korzystają z systemów Patriot. I Polska też korzysta z systemów Patriot.
I trzeba sobie zdać sprawę, że ewentualne wspólne zakupy w tym zakresie w ramach 21 państw europejskich mogą tylko obniżyć cenę, która będzie ceną dla Rzeczypospolitej Polskiej. Więc jest to korzyść dla polskiego państwa i chciałbym, żebyśmy jasno na ten temat sobie to przedstawili. Mam jeszcze kilka kwestii, ale rozumiem, że będzie jeszcze czas w odpowiedzi dodatkowej, więc panie marszałku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Dziękuję za zadanie pytania, ale zanim głos oddamy panu posłowi Waldemarowi Andzelowi, to chciałbym, żebyśmy w naszym wszystkich imieniu powitali zasiadające na galerii przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach, które przybyły na zaproszenie pani poseł Zofii Czernow. Witamy Koło Gospodyń Wiejskich bardzo serdecznie i prosimy pana posła o zadanie pytania. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Polskę przed Rosją ma chronić antyrakietowa kopuła, do której wszystkie przyciski będą w Berlinie. Szanowni Państwo, myśmy to już przerabiali. Czy panu premierowi Tuskowi można wcisnąć wszystko, co ma w nazwie europejski? Przecież to system oparty na niemieckich rozwiązaniach. Z udziału w tym projekcie jeszcze w zeszłym roku zrezygnowało 9 państw. Chciałbym dowiedzieć się, ile na tym projekcie zarobi niemiecki przemysł obronny. Polskie niebo trzeba chronić za wszelką cenę, bazując na potencjale polskiego przemysłu obronnego i nie tylko, i na tym, co istnieje, a co nie. W związku z tym, że europejska kopuła, czy jak to wolicie, tarcza jest na etapie projektu, chciałbym prosić o przedstawienie, ile Polskę będzie kosztować ta tarcza, bo nie usłyszeliśmy, i do kiedy powstanie ten projekt końcowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i ponownie zapraszam na mównicę pana ministra Cezarego Tomczyka. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle. Ja niestety mam wrażenie, że pan nie słuchał pierwszej części mojego wystąpienia i że miał pan przygotowane wystąpienie niezależnie od tego, co powiem, bo pojawiły się tam argumenty, które zostały przeze mnie już dawno zbite, a ja i tak zwykłem postępować, jeżeli chodzi o moją działalność, swoje wystąpienia opieram na faktach, bo one po prostu są nagie, proste i w tej sprawie nie trzeba nic dodawać, ale oczywiście jeszcze raz odpowiem na te pytania. Po pierwsze, i nie chciałbym, żeby pan to traktował jako jakiś przytyk, ale nie wiem, dlaczego w państwa sformułowaniach tak często pada słowo Niemcy. Czy wy macie jakiś kompleks Niemców? Ja uważam, że my po pierwsze nie powinniśmy mieć kompleksu żadnego kraju. Po drugie, nie wiem, dlaczego wy macie kompleks Niemiec. Naprawdę nie wiem. Dumny naród w centrum Europy, 38 milionów mieszkańców. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, a wy macie jakieś kompleksy Niemców. Ja bym chciał, żeby to była polska tarcza antyrakietowa, żebyśmy nie tylko wpłynęli na Europę, ale też na NATO, żeby Europa i NATO patrzyła na świat naszymi oczami. Jeżeli pan chciałby albo boi się tego, że to będą oczy jakiegoś innego państwa, to niech pan temu w jakiś sposób przeciwdziała albo zrobi coś w tym zakresie, bo na razie takiej inicjatywy nie zauważyłem. My budujemy polską tarczę antyrakietową. System Wisła, Narew, Pilica i Pilica Plus. I tak jak powiedziałem, po pierwsze nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o kontynuację, po drugie ten projekt będzie tylko rozszerzany. Nie wiem, jakie jeszcze gwarancje są potrzebne, tym bardziej, że polski przemysł zbrojeniowy dzisiaj produkuje ogromną część tego sprzętu. Są podpisane umowy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Część tych umów jest podpisana za waszych rządów. Umowy w sprawie rozwijania polskiego systemu podpisał właśnie premier Władysław Kosiniak-Kamysz na system, na dodatkowy ten element systemu Wisła, który jest takim mózgiem, jeżeli chodzi o zarządzanie obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Właśnie dostaliśmy zgodę od Amerykanów na zakup aerostatów, które pomogą nam wykrywać zagrożenia. Właśnie do Polski przyleciał samolot SAP, który jest tym latającym radarem, który pozwala nam jeszcze polepszyć te zdolności. Chcemy rozwijać nasze systemy rozpoznania. Ja naprawdę nie wiem, czy my żyjemy w tej samej rzeczywistości, czy państwo już zostali tylko w telewizji Republika i w polityce i posługujecie się argumentami, które są tam.
Ale żeby rozwiać jeszcze inne wątpliwości, powiem to i myślę, że to powinno wybrzmieć, bo są takie mity, które państwo też tutaj rozsiewają. Myślę, że Wysoka Izba musi znać tutaj odpowiedzi na te pytania. Po pierwsze, nie jest prawdą, że będzie oznaczać, że my jesteśmy do czegoś zmuszeni. Nie wiem, może po prostu radziłbym nie oceniać rządu Donalda Tuska swoją miarą, bo my to raczej chcemy zmuszać innych do tego, żeby widzieli świat naszymi oczami i żeby widzieli zagrożenia, które dzisiaj stoją przed Polską i przed Europą. Po drugie, każdy uczestnik europejskiej tarczy podejmuje suwerenne decyzje w tym zakresie w oparciu o własne plany i potrzeby, a plany potrzeby Polski są jasno określone i powiem więcej, uwaga, nie różnią się między rządem, który był, a między rządem, który jest w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Po drugie, jak już wspomniałem, uczestnictwo w tej inicjatywie da nam dodatkową szansę promowania własnego przemysłu obronnego. Przypomnę wasze wnioski na amunicję, albo może lepiej nie przypominać, no bo jakby wszyscy wiemy, jak to wyglądało. I po trzecie, to jest też taka jedna z bzdur, którą słyszałem od posłów PiS-u, nie jest prawdą, że przystąpienie do europejskiej tarczy automatycznie ma oznaczać brak możliwości uczestnictwa w innych inicjatywach. Co więcej, chciałem państwu powiedzieć, że Polska przystąpiła do inicjatywy Diamond, inicjatywy brytyjskiej i traktujemy to jako zdolności, które się uzupełniają. I tak powinniśmy widzieć świat, który dotyczy naszej obronności. Wszędzie tam, gdzie jeszcze nie jesteśmy w stanie zbudować zdolności, bo przecież sprzęt de facto dla polskiej armii został, czy był kupowany wtedy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Rosja napadła Ukrainę. Więc przecież zdolność tego systemu to jest zdolność za 5 lat, za 7 lat. To są dane oficjalne, to są dane jawne, przedstawiane jeszcze przez kierownictwo pana Błaszczaka. Wiecie państwo, jak waszego ministra tego od zegarka, jakby tutaj była jakaś wątpliwość. I chciałbym, żebyśmy jasno pamiętali, że sprawa, która dotyczy bezpieczeństwa narodowego, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, nas powinna łączyć. Wy powinniście zrobić wszystko, żeby Polska miała nie tylko swoją perspektywę, ale mogła rozwijać swoje zdolności. I tak właśnie będzie, bo my chcemy, żeby Europa patrzyła na świat polskimi oczami. I tak właśnie będzie. I tak właśnie jest. Dziękuję bardzo.